Dzień dobry, mówi Dorota Frajtak z Kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie transfer napisu na wieszaku. Zanim zacznę pracę, dobrze jest zabezpieczyć sobie te metalowe części zwykłą taśmą malarską. To po prostu oszczędzi Ci trochę skrobania później farby, bo one zawsze się niestety pobrudzą. Ten wieszak jest z surowego drewna, ale gdyby był polakierowany, bo malujesz używany, to najpierw użyj podkładu, zanim położysz farbę. I zwróć uwagę na to, w jaki sposób ustawiłam haczyk, żeby jednocześnie podczas malowania służył mi jako podstawka. Tak jak wspomniałam, wieszak jest surowy, dlatego nakładam dwie cieniutkie warstwy granatowej farby jako podkładu. To jest taki fajny marynarski kolor Trendsetter Blue. Ponieważ chciałabym zrobić shabby chic, za pomocą świeczki przecieram brzegi. To nie jest konieczne przy farbach kredowych, ale pomaga jakby zdjąć nadmiar tej farby jeszcze łatwiej. Można też użyć wazeliny. Ja sobie używam tradycyjnie świeczki. I teraz biała farba, Titanium White. Coś mnie podkusiło, żeby użyć pędzla gładkiego i w ten sposób będę malować ten wieszak przynajmniej 2 razy, czyli następnym razem wrócę na pewno do moich pędzli szczeciniastych i do tego sposobu nakładania na krzyż, a tu chciałam zrobić raz troszkę inną techniką. Po pomalowaniu czas na transfer napisu. Zrobię to teraz. Widać, że napis nie jest najlepszej jakości, bo mój toner drukarki już po prostu się kończy, ale nawet jeżeli będzie taki szary, na pewno się przyda. Zrobię to przed przecieraniem, za chwilę wyjaśnię dlaczego. Kładę sobie mój napis lewostronny na papier, pocieram transfer markerem tak, żeby ten napis był tłusty i widoczny, a teraz po przyłożeniu na wieszak staram się go absolutnie nie przesuwać. Zwykłym drewnianym patyczkiem bardzo dokładnie pocieram po każdym możliwym szczególe. I tu widać w przybliżeniu, a następnie delikatnie wszystko zdejmuję. Tak jak wspomniałam, intensywność tego napisu wynika jakby z jakości wydruku, a nie tyle z jakości transferu. I dopiero teraz całość woskuję po to, żeby zrobić przecierki. Kiedyś usłyszałam, że farby kredowe są kiepskie, bo strasznie pylą przy przecieraniu. I właśnie to jest jakby sposób na to. Wosk jest po to, żeby tą farbę zmiękczyć i przesączyć na wylot, tak, żeby te przecierki stały się dużo łatwiejsze. Czyli przecierki robimy po zawoskowaniu. I kiedy wszystko jest już gotowe, kiedy przecierki mam już takie, jakie chciałam, to jeszcze raz wszystko dokładnie woskuję i można to również oczywiście wypolerować wtedy, kiedy jest gotowe. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Koniecznie zostaw od Ciebie parę słów komentarza. Podziel się tym filmem, udostępnij, jeśli uważasz, że czegoś uczy. Jest to film dla kompletnie początkujących, ale oczywiście ten temat transferów będę jeszcze mocniej zgłębiać. Pod filmem znajdziesz wszystkie potrzebne linki do produktów, żeby zrobić coś podobnego. I myślę, że to jest niesamowicie sympatyczny przedmiot, który pozwala fajnie rozpocząć dzień, kiedy zdejmujemy z wieszaka przygotowane na kolejny dzień ubrania. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.